Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku malowania obrazu. Tym razem namalujemy kolorowe bratki na pięknym pastelowym tle łąki. Będziemy pracować farbami akrylowymi na formacie 40×50 cm. Użyjemy do tego przede wszystkim pędzli, ale również troszeczkę szpachelki, która pojawi nam się w tle. Mam nadzieję, że będziecie tym razem doskonale się bawili i nauczycie się, w jaki sposób namalować właśnie bratki. Zapraszam więc serdecznie do oglądania filmu i oczywiście do kolejnych odcinków. Przystępujemy do pracy. Na początku wykonamy sobie tło. Tło będzie kolorowe, bardzo pastelowe. Troszeczkę wody. I teraz kolory. Biel, która będzie podkładem pod pastelowe kolorki. Wprowadzam troszeczkę koloru, odrobinę błękitów, turkusów jasnych, ale również oczywiście ciepłych kolorów, takiego różu bardzo jasnego, wprowadzimy troszeczkę w kilku miejscach. On się będzie również pojawiał w kwiatach i w fioletach. Dodamy sobie również takiej bardzo jaśniutkiej żółci. Zobaczcie, kolorki są naprawdę piękne, czyste, pastelowe. Takiego fleszu, czyli jeszcze jaśniejszego, cielistego różu. Spróbujemy teraz to wszystko jeszcze troszeczkę połączyć delikatnie z bielą. Zacznę od tych jaśniejszych elementów. Leciutko dodam wody. Chciałabym, żeby tło było takie pastelowe, żeby te kolory przenikały się wzajemnie, ale też, żeby nie stały się jednym odcieniem. Niech one będą widoczne, nie będzie widoczne ich zróżnicowanie. Dlatego też bardzo delikatnie, subtelnie postaram się je teraz łączyć ze sobą, prowadząc pędzel w różnych kierunkach.
Obraz ma być bardzo świetlisty, pełen tak naprawdę światła i koloru. Dodajmy więcej czystej bieli. Niech światło przenika również po lewej stronie. I teraz tu, gdzie będzie główny jakby bukiet, trzeba dodać nieco ciemniejszych odcieni. Turkus, myślę, że z czernią, z ciemną zielenią. Dodam sobie jeszcze jaśniejszego odrobinę turkusu na przełamanie kolorów i takim kolorkiem może jeszcze z odrobiną fioletu. Myślę, że tak będzie idealnie. Zrobimy tutaj troszeczkę takiego głębszego podkładu. Dodam również nieco takiej złamanej zieleni, która pojawi mi się tutaj gdzieś w odcieniach i gdzieś w listkach. Ona nada nam również takiego ciepła i takiej łagodności tak naprawdę kolorystycznej. Nieco turkusu mocniejszego. Tutaj po prawej stronie będzie nieco więcej cienia. Dobrze, moi kochani, i na tym tle stwórzmy sobie teraz troszeczkę szpachelką takich listeczków. Trochę łodyżek, które powinny się gdzieś później od razu tutaj pojawić. I dopóki ta farba jest mokra, jeszcze trochę ciekawych efektów możemy uzyskać. Mogę zarówno wprowadzać kolor, jak i również ściągać jego część. Więc takimi ciemnymi, głębokimi kolorami przepracuję odrobinkę tutaj. Zobaczcie, połączenie trochę zieleni, troszeczkę fioletu, trochę tego mocnego turkusu. Chcę stworzyć takie wrażenie, gdzieniegdzie tutaj głębi. Po prawej stronie będzie więcej turkusów, ale wprowadzam też już odrobinę zieleni z ochrą. Zieleń połączona z ochrą, taka jasna, daje nam taki bardzo ładny, ciepły, naturalny odcień. I troszeczkę chcę teraz na tym etapie powprowadzać właśnie takich elementów, zanim zacznę malować kwiaty, tak żeby te liście pojawiły się po prostu gdzieś pod spodem, żeby gdzieniegdzie tylko przebijały. Wezmę teraz dużą szpachę.
Jeszcze tą dużą szpachlą spróbuję tutaj wprowadzić więcej tego ciemniejszego koloru gdzieś po środku. Ona mi tak pięknie, popatrzcie, na tym mokrym tle jeszcze tutaj pracuje, rozprowadza farby, łącząc tak naprawdę to, co dzieje się pod spodem, jeszcze mokre. Mocno gniatam pędzel silnie, popatrzcie, że czasami aż płótno niemalże przykleja się do niego. Zobaczcie, jaki fantastyczny efekt daje połączenie takiego bardzo gładkiego tła, gdzie jest dużo takiej czystej przestrzeni, właśnie z rozprowadzaną szpachelką farbą. Bardzo ładny, ciekawy efekt i daje nam takie poczucie dużej estetyki, czystości w malarstwie. To samo tło już jest bardzo ładne i bardzo ciekawe i na takim tle dopiero będziemy pracować z kwiatami. Dołożymy od razu tutaj troszeczkę takiego już mocniejszego koloru, takiego wydźwięku, który pojawi nam się właśnie w naszych pięknych, kolorowych bratkach. Tworzę od razu tutaj takie wrażenie tego, że te bratki w zasadzie będą zawieszone tak luźno gdzieś w powietrzu niemalże. One mają nam wyrastać po prostu z naszego pięknego tła. Jeszcze odrobinkę tutaj takiego koloru jasnej zieleni, która nam tutaj nieco rozświetli ten dół. Wycieram szpachelkę, bo muszę mieć wprowadzony czysty kolor. Gdzieś jeszcze tutaj tym kolorem dotkniemy, tak aby, popatrzcie, przechodziły podobne tak naprawdę plamy kolorystyczne w różnych elementach obrazu. Na tym etapie możemy jeszcze wyciągnąć sobie kilka jakichś ładnych elementów, takich jak gałązki z naszego bukietu. Dobrze, tło bardzo mi się podoba, ale teraz musimy go koniecznie wysuszyć, ponieważ będziemy pracować sobie metodą wachlarzykową, a to wymaga absolutnej tutaj czystości i suchości podkładu. Także suszymy i za moment wracamy do pracy. Obraz został już wysuszony. Teraz będziemy pracować nad samymi kwiatami, malując je metodą wachlarzykową. I co to konkretnie oznacza? Popatrzcie, tutaj mam paletę. Na palecie należy umieścić sobie kolory, które będą nam potrzebne. Najważniejsze jest, aby stworzyć taki melanż na samym pędzlu. Pobieram więc sporo bieli z jednej strony, natomiast z drugiej strony wezmę odrobinkę fioletu, błękitu paryskiego, odrobinkę różu i przepracuję to wszystko tutaj, zobaczcie, na palecie z boku. Musi mi wyjść coś takiego, czyli takie łagodne przejście kolorystyczne zwane melanżem. Dopiero teraz, kiedy mam już odpowiednią ilość farby na pędzlu, a musi być jej trochę, położę sobie ten pędzel w taki sposób, aby biel była od brzegu i będę pracowała stosując jak gdyby łuk szerszy od białej strony, delikatnie, popatrzcie, ocierając tym pędzelkiem tutaj o płótno. W ten sposób, takim ruchem stworzę sobie płateczek idealny, już gotowy, pięknie pocieniowany. Tak będę postępowała teraz, malując właśnie płatki do moich bratków. Musi być absolutnie wysuszone, popatrzcie, tło, żeby taki brateczek piękny mógł właśnie powstać.
piękny melanż, łagodne przejście i teraz, żeby było ciekawiej, połączę to sobie z dołem, który będzie w jaśniejszej kolorystyce. Chciałabym stworzyć takie dwukolorowe bratki, gdzie na przykład góra jest melanżem od fioletów, błękitów przez biele, natomiast dół chciałabym zrobić nieco jaśniejszy. On będzie mniejszy i do tego celu posłuży mi właśnie mniejszy pędzel. On musi być lekko wilgotny, to jest dosyć ważne, żeby krawędzie wychodziły gładko. I teraz tak, z jednej strony znowu pobieram biały kolor, a na dole chciałabym uzyskać odcienie żółcieni, od jasnego do ciemnego. Dlatego właśnie, popatrzcie, tworzę sobie taką kolorystykę tutaj najpierw na palecie i teraz połączymy to, górę z dołem. Mniejszy płateczek i jeszcze raz i po drugiej stronie znowu. No właśnie, poparcie i powstał mi prześliczny w ten sposób kwiatuszek. Sam środek mogę sobie jeszcze przerobić cieniutkim pędzelkiem z taką ostrą końcóweczką, tworząc sobie na przykład tutaj nieco mocniejszy sam środeczek, na przykład z odrobiną czerwieni, z odrobiną pomarańczu. Takie kwiatuszki będą wyglądały niezwykle tak ozdobnie i bardzo realistycznie na tym pięknym, bardzo ciekawym tle. Dodajmy sobie jeszcze odrobineczkę tutaj fioletu, dotkniemy takim fioletem, robimy takie cieniuteńkie elemenciki. A po drugiej stronie odrobineczkę różu, niech nam się też tutaj wkradnie. Bratki jeszcze mają w środku często takie jaśniejsze nieco obwódki. Tak, myślę, że tak wykonany kwiatuszek jest już bardzo efektowny. Popracujmy więc nad jeszcze kilkoma takimi kwiatami. Tą samą techniką, czyli biel, odcienie różu, odrobina fioletu, przepracujemy. Możemy dodać troszeczkę ultramaryny, ona też często właśnie pojawia się bardzo pięknie nam w bratkach i stworzymy kolejny taki kwiatuszek. Każdy może być nieco w innym, powiedzmy, odcieniu, kolorze. Zobaczcie, one się tak jak motylki tutaj kształtują. Teraz dodam odrobinkę więcej różu tutaj na sam dół. Niech jeden płateczek zachodzi nam na drugi. Myślę, że jest bardzo ładny. I jeszcze troszeczkę. Teraz troszeczkę mniejszych może. Biały, żółty. Odrobinę czerwieni tym razem dajmy na końcóweczkę. Niech one będą urozmaicone w kolorystyce.
musimy dodawać sporo, pamiętajcie, farby, tak żebyśmy mogli rzeczywiście dobrze przepracować tą gładziuteńką końcóweczkę. Ja jadę cały czas tak jakby po łuku, zwróćcie uwagę, tworząc w ten sposób właśnie te piękne płateczki. Dobrze. I jakiś mocniejszy jeszcze zrobimy tutaj. Dajmy na przykład biel i odrobinę więcej turkusu. Myślę, że taki bardziej w błękitach teraz. Na koniec dodam ultramarynę. Chciałabym, żeby ten był taki uniesiony do góry. Będzie również bardzo pięknie wyglądał. One powinny być oczywiście w różnych kierunkach zwrócone, tak żeby wyglądały jak najbardziej naturalnie. I tutaj po tej stronie możemy dodawać właśnie więcej tych ultramaryn. One będą tak pięknie, bardzo subtelnie tutaj wyglądały i będą dobrze łączyły nam się z tłem. Jak widzicie, one są wszystkie od razu bardzo efektownie pocieniowane. Mogą same środeczki pojawić się właśnie gdzieś na przykład jaśniejsze. Dobrze, jeszcze mniejszym tutaj pędzelkiem musimy go umyć, tak żeby on nam znowu złapał czyste kolory. Dobrze, i teraz tak, żółty środeczek, odrobinę ultramaryny, fioletu.
Wyparcie w tą stronę również bardzo efektownie to wygląda, czyli odwrotnie teraz robimy. Ustawienie jest jasnego do środka. Również możemy w ten sposób pracować, bo te kwiaty akurat bardzo w różny sposób ułożone są kolorystycznie. I też ten efekt wychodzi fantastyczny. Jeszcze odrobinkę takich. Bardzo ciekawe ułożenie. Najważniejsze jest, żeby te kwiaty, tak jak już mówiłam, były w różnych kierunkach ustawione, wówczas będą wyglądały w tym naszym bukiecie dużo naturalniej. Musimy sprawdzać cały czas czystość naszego pędzla, czy te kolory rzeczywiście dają nam ten odpowiedni melanż, to łagodne przejście, ponieważ w innym przypadku nie uzyskamy odpowiednich płateczków. I znowu myjemy. Musimy bardzo dobrze myć pędzel i dobrze go oczyszczać, żeby uzyskiwać tego typu efekty. I jeszcze odrobinkę, żeby tych kwiatów było tak naprawdę na bogato na naszym obrazie. Teraz efekt odwrotny, czyli od jasnego na zewnątrz do ciemnego. Będzie zwrócony do góry. Dobrze, nasze kwiaty wyglądają, musicie przyznać, jak motylki. I właśnie taką techniką możemy również malować bardzo pięknie właśnie motyle. Myślę, że jeszcze tutaj koniecznie na górze musimy namalować troszeczkę kwiatuszków, żeby one nam dobrze tutaj wypełniły tą przestrzeń.
jeszcze jakieś maleńkie gdzieś z tyłu, w formie takich pączków. Dobrze, odrobinę jeszcze tutaj elementów do środeczków dodajmy. Myślę, że jeszcze tutaj mógłby się pojawić jakiś delikatny kwiat do lepszej kompozycji. Niech on będzie zwrócony ku górze. Wydaje mi się, że już jest kompozycja bardzo ciekawa. Jeszcze tylko odrobina pracy takim cieniutkim pędzeleczkiem. Z dużą ilością wody pokażemy odrobinę łodyżek. Listeczki wykonaliśmy już wcześniej szpachelką, czyli mamy takie sugestywne jakieś zielenie wewnątrz. Sporo wody. To jest bardzo tutaj ważna taka konsystencja tuszu i gdzieś, gdzieniegdzie jeszcze delikatne łodyżki niech przenikają się tutaj przez nasze kwiaty. Możemy również dodać jeszcze takiej drobnej kaszki, która wypełni nam bardzo ładnie ten cały bukiet, z odrobinką zieleni, z odrobinką tej słomkowej żółci. Taką dosłownie delikatną, subtelną mgiełeczką, gdzieniegdzie wychodząc, dodajmy jeszcze takiej wdzięczności naszemu bukietowi, tak jakby był gdzieś na polu, rósł między innymi roślinami. Nada jeszcze to dodatkowo mu takiej słonecznej barwy. To będzie stanowiło takie też bardzo ładne wypełnienie całości.
odrobinkę jeszcze bieli na rozświetlenie. No dobrze, myślę, że już teraz kompozycyjnie jest całkiem zgrabnie. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy obraz z bratkami, pełen pastelowych kolorów, pełen ciepła, słońca, no i przede wszystkim samych kwiatów, które wyglądają tak zwiewnie jak motyle. Mam nadzieję, że chętnie namalujecie bratki właśnie taką techniką. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.